Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok. Zobaczmy, jakie będą główne wydarzenia i co będzie się działo. Tutaj jest 7 monet, karta związana z cierpliwością i z oczekiwaniem. Natomiast wyciągnę całość kart i dopiero zacznę interpretować. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj przychodzi 3 monet i wychodzi na to, że czekacie na umowę, na podpisanie czegoś, na jakąś ugodę, ale spokojnie, bo tutaj też może chodzić o dopełnienie się pewnego etapu. Zakończenie na przykład nauki czy budowy. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi królowa mieczy i to, słuchajcie, może być jakaś urzędniczka lub urzędnik i wydaje mi się, że jest to świetny rok na to, żeby rzeczywiście sprawy urzędowe doprowadzić do końca. Tutaj widzę, że coś ma się wreszcie rozstrzygnąć. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako 8 buław i ona mi się kojarzy z taką szybkością, prędkością i wydaje mi się, że lwy momentami za bardzo chcą pewne sprawy przyspieszać. Być może zamiast pozwolić się czemuś toczyć własnym tempem, to chcielibyście, żeby było troszeczkę inaczej i może to momentami tak jakby frustrację w Was tworzyć. Rada dla Was. W Radzie jest z kolei 3 buław, karta bramy i słuchajcie, otworzyć się po prostu na samą... Słuchajcie, nie wiem czemu, ale na Waszym znaku mi się bardzo trudno myśli. Otworzyć się na drogę, a nie tylko i wyłącznie na sam ten cel. Dlatego, że jeżeli będziecie się skupiali tylko i wyłącznie na celu, to można się wypalić, można w międzyczasie zrezygnować. Czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj unikać z kolei królowej monet i też, słuchajcie, wypadałoby przekierować swoje potrzeby i swoją uwagę z innych na siebie, jakkolwiek to zabrzmiało, a z przełożenia 8 monet. I jasne, pojawiły się jakieś buławy, ale najwięcej jest monet z tego, co widzę, a monety są związane z trygonem ziemi, czyli z bykiem, panną lub koziorożcem, ale też z taką sferą stabilizacji w Waszym życiu, z komfortem, z pieniędzmi, z nauką i rozwojem. I zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 8 monet i jest to karta pracy i rozwoju, na pewno, ale na szczęście widzę w tej karcie taką umiejętność skupienia się i czerpania radości z tego, co robicie. Więc myślę, że będzie to dosyć pracowity rok i wcale nie musi chodzić tutaj o pracę zawodową, bo być może ktoś będzie się tutaj rozwijał ucząc się na przykład, albo kończąc szkołę, albo rozpoczynając pewne kursy. Być może ktoś skupia się na budowaniu powiedzmy jakichś zdrowych nawyków, czy na przykład
pilnowania diety czy zajęć fitness. To tutaj chętnie się dowiem, na czym się macie skupiać, ale widzę, że pracy będzie dużo zaangażowania, no i myślę, że przede wszystkim dookoła rozwoju i budowania będzie ten rok się skupiał. I teraz tak, w ogólnej energii jest 7 monet. Tutaj jest cierpliwość i oczekiwanie na rezultaty, więc wydaje mi się, że przede wszystkim rezultaty nie będą widoczne zbyt szybko, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład, powiedzmy, o osiągnięcie upragnionej formy. No słuchajcie, to jest oczywiste, że jeśli ktoś, powiedzmy, od 10 lat się prawie w ogóle nie rusza, w sensie tak sportowo, i jeśli na przykład nie ma żadnej diety czy zdrowych nawyków, no to nie jest tak, że w miesiąc czy nawet w pół roku tutaj wszystko się zmieni i nagle będzie po prostu upragniona sylwetka. Absolutnie nie. Tutaj trzeba czekać i należy tutaj systematycznie coś wykonywać, żeby rzeczywiście były te efekty widoczne. I może być tutaj czasami takie poczucie w tym roku, że kurczę, no końca nie widać. Ale z tego, co patrzę na całość rozkładu, z tego, co widzę, patrząc na całość rozkładu, to jest na co czekać. Myślę, że będzie to, słuchajcie, rok, który może się nawet momentami Wam dłużyć, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jest na czym się skupiać i jest co robić, więc przychodzi do Was 3 monet i tutaj widzę z kolei budowanie silnych fundamentów. Być może zaczynanie czegoś od początku. I teraz tak, jeśli na przykład ktoś próbował pewnej diety, czy jakiegoś sportu wiele razy, ale no jakoś nie potrafił dotrzymać, że tak powiem, obowiązkości i tutaj powiedzmy, nie wiem, miesiąc na keto, 2 miesiące na jakiejś diecie Kwaśniewskiego i tak dalej, przez rok, przez 2 lata i nic nie wychodziło i nastąpiło wypalenie się. Tutaj nie, tutaj budujecie to na zdrowych fundamentach, silnych, czyli przed tym jak podejmiecie kolejną dietę, konsultujecie to z lekarzem. Planujecie, powiedzmy, jak macie się odżywiać, powiedzmy, planujecie sobie posiłki na każdy dzień, rozplanowujecie to tak, żeby po prostu miało to ręce i nogi. Czyli nie na tej zasadzie, dobra, od jutra nic nie jem, no bo to nie wyjdzie, wiadomo. Więc tutaj z głową, ale też widzę, że w tym roku macie podpisać bardzo ważną umowę. Nową umowę, która sprawi, że będzie więcej pracy, więcej obowiązków, ale też dzięki temu więcej satysfakcji i więcej pieniędzy. I najprawdopodobniej chodzi tutaj o nową, dodatkową pracę lub awans. I jeśli chodzi o osoby, które na przykład nie pracują, powiedzmy emeryci lub renciści, to też sobie tutaj wymyślacie takie zadanie, które będzie wymagało zainwestowania trochę pieniędzy i czasu, ale to będzie się opłacało, dlatego że na przykład dzięki temu powiedzmy, że wasze życie stanie się łatwiejsze lub będziecie mogli znaleźć dodatkową pracę, żeby troszeczkę sobie dorobić. Może jakieś kursy komputerowe lub językowe. Do przeszłości odchodzi królowa mieczy i momentami mam wrażenie, że może wam tutaj brakować zdrowego rozsądku albo takiego właśnie patrzenia na rzeczywistość, słuchajcie, tak z perspektywą czasu, że momentami, tak jak wcześniej wspomniałem, za bardzo możecie się skupiać na celu, aniżeli na właśnie tej drodze do osiągnięcia tego celu. I to może was gubić. I tutaj zalecałbym po prostu skontaktowanie się z kimś, kto wam pomoże pracować nad taką swoją impulsywnością. Nie wiem, słuchajcie, może yoga, medytacja, a może zupełnie coś innego. Może tutaj ktoś rozpocznie jakąś psychoterapię, czy zacznie spotykać się z psychologiem. To tutaj w zależności od tego, jakie są wasze potrzeby, ale myślę, że jesteście w stanie bardzo się wystabilizować w tym roku. I życiowo, i tak wewnętrznie. Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo tam pewnie będzie więcej. I zobaczcie, wy pokazujecie się jako 8 buław i jesteście osobami niespokojnymi, które chcą szybkich rezultatów, które chcą czegoś już tu i teraz, które nie lubią czekać, które lubią popędzać. I słuchajcie, z jednej strony może to być plus,
Dlatego, że no, ewidentnie tam, gdzie coś nie rusza, to należy wysłać lwa i tutaj wszystko zacznie chodzić tak, jak powinno. Natomiast taka impulsywność znowu może Was momentami zgubić. Więc tutaj no, pracowałbym nad tym treningiem siły woli oraz słuchajcie, nad skupieniem się i raczej powiedzmy pielęgnowaniem drogi, aniżeli no, skupianiu się na tym celu. Wiem, że się powtarzam, ale no cóż, taki rozkład dziwny. W razie trójka buław, karta bramy, myśleć przyszłościowo, czy jeśli teraz, powiedzmy, jestem w relacji, która od 15 lat nie rozwija się i jest z przerwami i przynosi mi tylko i wyłącznie cierpienie, a w mniejszej ilości zadowolenie, to jaka jest szansa, że za 10 lat ta sytuacja się polepszy? No raczej mała, więc już rozpocząć jakieś kroki ku temu, żeby no to naprawić lub się rozstać. Tutaj słuchajcie, trzeba się zastanowić i zdać sobie sprawę z tego, że no, młodsi nie będziemy, prawda? Więc z pewnymi nawykami już tutaj trzeba się rozstać. I no nie wiem, słuchajcie, może tutaj rzeczywiście chodzi o tę dietę lub o utrzymanie zdrowia, jeśli chodzi o sport, ale tutaj też widzę, że lwy mogą za bardzo żyć obowiązkami i pracą. I należałoby tutaj troszeczkę wprowadzić balans większy do swojego życia, planując jakieś podróże. I to nie musi być, słuchajcie, podróż do egzotycznych krajów. To mogą być podróże na przykład, no nie wiem, gdzieś za miasto, czy żeby odkryć, no nie wiem, jakieś powiedzmy iść szlakiem pałaców czy zamków dawnych w Polsce, tak sobie wymyślam, ale może kogoś to interesuje, żeby coś odkryć, żeby coś nowego zobaczyć i nie musi to być wcale jakieś bardzo kosztowne, czyli wprowadzać balans do swojego życia, nie żyć tylko pracą i obowiązkami. Czego nie robić, czego unikać? Królowa monet. Nie zapominać o swoim dobru i też tutaj karty polecają, żeby być bardziej egoistą lub egoistką. I nie chodzi o to, żeby tutaj nie szanować innych i po prostu kierować całą uwagę tylko i wyłącznie na sobie, ale chodzi tutaj o to, żeby podejmować ważne decyzje związane z waszym dobrem, a nie innych. Czyli idę na te studia, dlatego że rodzice moi tego chcą. Albo pracuję tutaj, gdzie pracuję, dlatego że zadowalam swojego męża czy żonę. Wiecie, o co chodzi. Bardziej przekierować coś na siebie. Starać się nie robić tego, co oczekują od was inni, dlatego że możecie momentami no, po prostu zatracać się w tym i gubić swoją tożsamość. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, ale tutaj też znowu do was jest taki przekaz, żeby pamiętać, żeby pielęgnować i czekać na coś, aniżeli tylko i wyłącznie no właśnie jakby skupiać się na tym celu. Muszę to mieć. Nie. Ja będę się cieszył z tego, jak to osiągam. Nawet z małych kroków. Dziwne czytanie. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.